Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy strach o Chiny da wyprzedaż polskich aktywów? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam wszystkich, żeby się zapisywać. Tam na dole w opisie jest do tego specjalny link do wydarzenia, jakim jest XTB Investing Masterclass, który już w listopadzie będzie miał miejsce. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Czy strach o Chiny da wyprzedaż polskich aktywów? Drodzy Państwo, na słuszną uwagę jednego z Państwa o tym, że mamy do czynienia z niewypłacalnością spółki Country Garden w Chinach, mamy nastrój taki, że mogą być jakieś kłopoty na rynkach emerging markets. No i na samym początku przeanalizujmy to, co się dzieje w Chinach. Tu jest artykuł pokazujący, jak bardzo teraz inwestorzy przejmują się tym, co się dzieje, jaki jest tło tych wydarzeń i jak to należy interpretować przez inwestorów zagranicznych, ale warto zwrócić także uwagę, że jeżeli rozpatrujemy inwestorów chińskich jako całość, czyli indeks giełdowy, to widzimy, jak dużo jest teraz podmiotów, które generalnie zachowują się gorzej niż taka średnia 200-sesyjna, czyli średnia roczna, co pokazuje, że generalnie jest teraz awersja do inwestowania na chińskim parkiecie. Jest bardzo dużo spółek, które są bardzo wyraźnie niedowartościowane, które są już wyprzedawane, generalnie pokazują poziom wyprzedania na poziomach dość ekstremalnych. Dlatego też te chińskie spółki, które teraz od bardzo wielu miesięcy tracą na wartości, kiedy mamy do czynienia z takim zachowaniem, jakim jest niewypłacalność spółki Country Garden, to wydarzenie może być takim punktem przełomowym, punktem, który doprowadzi do zwrotu. Dlatego też ja nie lekceważyłbym tego wydarzenia, traktowałbym je jako formę ekstremalną możliwości dokonania pewnego rodzaju zwrotu, przewartościowania tego, co się dzieje na chińskim parkiecie, w ogóle na rynkach emerging markets. Dlatego też ja traktuję ten strach o Chiny jako taką ciekawostkę. Ja osobiście nie boję się, że dojdzie do efektu zarażenia się tymi kłopotami rynku chińskiego na tym, co się dzieje na różnych innych rynkach finansowych, no ale oczywiście wpływ tego wydarzenia na rynki emerging markets jest niebagatelny, ponieważ zobaczmy, jak zachowują się te spółki względem indeksu giełdowego światowych rynków akcji, gdzie na przestrzeni naprawdę bardzo wielu ostatnich miesięcy spółki emerging markets, które przewodzi indeks giełdowy w Chinach, są wyraźnie niedowartościowane względem tego, jak zachowują się światowe spółki. Natomiast wydarzeniem, jakim jest niewypłacalność spółki Country Garden, prowadzi dzisiaj od samego początku dzisiejszej sesji do przeceny wszystkich walut rynków wschodzących środkowej Europy. I jak widzimy tutaj na tym wykresie, węgierski forint, czeska korona i polski złoty wyraźnie tracą na wartości. Jednak skala na razie jest dość ograniczona. Myślę, że bardzo niewielka część inwestorów zaczyna tutaj panikować. Stąd też taka skala jest dość ograniczona. Jak zobaczymy sam wykres polskiego złotego względem euro, to naprawdę ten ząbek jest naprawdę dość minimalny i nawet nie docieramy do najbliższego oporu. Plus równolegle warto zwrócić uwagę, że polska waluta jest raczej traktowana jako takie miejsce, gdzie jeżeli dojdzie do ataku popytu na ryzyko, to polskie aktywa są atrakcyjne. Dlatego też relatywna siła polskich aktywów, relatywna siła polskiego złotego jest duża. Dlaczego moim zdaniem nie należy się przejmować zbytnio tym, co się dzieje teraz w Chinach? Czy nie należy się przejmować tym, że część inwestorów traktuje te wydarzenia jako strach o Chiny i to wydarzenie budzi w nich niepokój? Ponieważ jeżeli zobaczymy, jak duża jest skala potencjalnych instrumentów, które są związane z rynkiem nieruchomości w Chinach, to nie ma ich aż w takiej dużej ilości. Dlatego też efekt zarażenia kłopotami tej spółki na cały rynek finansowy, na całą gospodarkę może być ograniczony i skala jest oczywiście zdecydowanie mniejsza niż 15 lat temu były kłopoty
instrumentów pochodnych w Stanach Zjednoczonych opartych także o rynek nieruchomości. Myślę, że nie można tego porównywać, ponieważ skala tych instrumentów w Stanach Zjednoczonych była zdecydowanie większa, ogromna była w porównaniu z tym, co się dzieje w Chinach i ten wykres w tle bardzo ładnie to pokazuje. Natomiast są też pozytywne informacje, ponieważ spływające dane z rynku nieruchomości w Chinach sygnalizują, że mamy w ostatnim czasie do czynienia z pewnego rodzaju optymizmem. Jakaś jaskółka nadziei, że najgorsze już za nami pojawia się i widać to na tym wykresie, który jest tutaj w tle. I dlaczego też moim zdaniem nie należy się obawiać o wyprzedaż polskich aktywów i strach o Chiny jest wyolbrzymiony, ponieważ jak zobaczymy, co się dzieje na polskich obligacjach, które są bardzo spokojne, a zwłaszcza jak zobaczymy, co się dzieje teraz równolegle na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, która znowu zalicza pozytywną sesję. Indeks WIG20 w momencie tworzenia tego wpisu zbliża się już do poziomu 2100 punktów. To widzimy, że jest duża rozbieżność, ogromna rozbieżność w zachowaniu giełdy papierów wartościowych i krajowego złotego. Dlatego też myślę, że prędzej czy później, a raczej prędzej inwestorzy przekonają się i zobaczą, że że ten strach o wyprzedaż polskich aktywów na rynku złotym jest przesadzony i że warto wrócić do polskiego złotego. Dlatego też ja oceniam, że nie potrwa zbyt długo to wydarzenie, jakim jest wyprzedaż wszystkich walut Europy Środkowej. Ja jestem po prostu zadziwiony tym, jaka jest skala optymizmu teraz na warszawskim parkiecie. I jeżeli dodatkowo będziemy obserwować, że jest szeroki rynek rośnie, czyli małe, średnie i duże spółki, to w takiej sytuacji myślę, że będzie to zaproszenie do ataku na ostatnie maksima z ogromnym prawdopodobieństwem, że te maksima zostaną pokonane. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, jak drodzy Państwo wiecie, i nic tutaj się nie zmienia. Nie wierzę w strach o Chiny, nie wierzę w wyprzedaż polskich aktywów. Jestem zdecydowanym optymistą. Jak już powiedziałem na tym wykładzie w piątek, moje nastawienie jest agresywnie optymistyczne, dlatego też spodziewam się, że polskie aktywa zamiast być wyprzedawanymi będą kupowane. Drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam jeszcze raz do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Jak myślą zawodowi, profesjonalni traderzy, naprawdę w tej sytuacji ogromnej zmienności, niepewności i tych wydarzeń, które się dzieją teraz na rynkach, warto wiedzieć, jak myślą ci profesjonalni traderzy, żeby móc zmniejszyć prawdopodobieństwo negatywnych wyników swojego portfela, a zwiększyć szanse na sukces. Naprawdę ten materiał warto wiedzieć, przypominam, jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, jak też inne materiały, na przykład ten mówiący o tym, czy stopy procentowe, które teraz rosną, wpłyną negatywnie na wycenę światowych aktywów. Przypominam, że wszystkie materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. I przejdźmy teraz do rynków światowych. Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo interesujący raport pokazujący, że inwestorzy zaczynają optymistycznie myśleć o perspektywach wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i dane, które wkrótce będziemy dyskontować, czyli PKB ze Stanów za trzeci kwartał ma być wyraźnie wyższy niż w ostatnich tych odczytach, a to ma być dobra wiadomość i zwiastun tego, że raczej rynki będą optymistycznie grały na końcówkę tego roku, dyskontując tego typu wyniki finansowe. Amerykańskie obligacje cały czas są oddalone od poziomu 5%. Nie widać dzisiaj kolejnej fali wyprzedaży, dlatego też popyt na ryzyko powinien atakować, a sam amerykański dolar, jak widzimy, stara się utrzymać ten poziom 1,06 względem euro, ale sam indeks dolarowy balansuje na krawędzi wybicia z formacji, która by sprzyjała osłabieniu amerykańskiej waluty. Na następnym wykresie widzimy powiązanie amerykańskiego dolara z indeksami giełdowymi. I jak widzimy tutaj, te momenty przełomowe na amerykańskim dolarze wiążą się także z momentami przełomowymi na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. Więc jeżeli teraz będziemy świadkami osłabienia amerykańskiego dolara, czyli wzrostów głównej pary świata, to w takiej sytuacji indeksy giełdowe na całym świecie powinny rosnąć, zwłaszcza rynki emerging markets. Dlatego też poziom 1,06 ja traktuję osobiście jako bardzo ważny poziom także dla giełdy papierów wartościowych i za każdym razem, kiedy euro-dolar jest nad poziomem 1,06, liczę na to, że warszawska giełda papierów wartościowych zyska dodatkowy boost, takie wzmocnienie presji na rzecz aktywów. Indeks Standard & Poor
myślę, że ma potencjał ku temu, żeby rosnąć, żeby obronić wsparcia, a potencjalne zachowanie amerykańskich obligacji będzie temu sprzyjało. Zobaczmy także taką ciekawostkę, jak zachowują się spółki, które mają ekspozycję walutową w Stanach Zjednoczonych i sam amerykański dolar, jakie to powiązanie jest wyraźne, silne. No i europejska waluta, jeżeli będzie jej umocnienie, sprawi, że na przykład taka giełda jak niemiecka, czyli indeks DAX, będzie się relatywnie lepiej zachował niż indeks Standard & Poor. To, co nie sprzyja jeszcze popytowi na ryzyko, co jest efektem tego strachu o Chiny, to jest oczywiście zachowanie miedzi. Miedź nie jest w stanie od kilku tygodni przebić poziomu $8100 i dzisiaj znowu nie udaje się ta sztuka. Na razie się nie udaje, ponieważ jeżeli popyt na ryzyko zaatakuje, to podczas sesji amerykańskiej taka szansa może się pojawić, a wydarzenia ostatnich godzin sprzyjają właśnie, żeby tak się stało. Dzisiejsze dane makroekonomiczne, czyli wskaźniki IFO za październik dla niemieckiej gospodarki, były jednoznacznie optymistyczne. Warto zwrócić na to uwagę, że one zaczynały potwierdzać optymistyczne tendencje, które były widoczne na amerykańskiej gospodarce i wcale nie potwierdzają wskazań, które widzimy na wskaźnikach PMI, które poznaliśmy wczoraj. I myślę, że te dane makroekonomiczne sprzyjają optymistycznym wnioskom w końcówce tego roku na indeksach giełdowych. Jutro mamy ECB i jak widzimy tutaj na podstawie zmienności instrumentów pochodnych na euro-dolara, rynek raczej nie spodziewa się jakiejś większej aktywności, dużej zmienności na głównej parze świata, ale nie należy przeceniać, nie należy lekceważyć tego wydarzenia, dlatego też będziemy jutro się koncentrować na tych wszystkich słowach, które będą płynęły z Europejskiego Banku Centralnego. Ciekawostka jest taka, że na brytyjskiej walucie mogą być wygenerowane sygnały, które będą negatywne dla funta brytyjskiego. Na cenie złota raczej dominują scenariusze prowzrostowe i jest to zachęta do tego, żeby cały czas zakładać, że wkrótce będziemy świadkami testu oporu w okolicach $2000. Ropa naftowa, która utrzymuje się raczej przy wsparciach niż przy oporach, wspiera scenariusze prowzrostowe na rynku ryzyka, a Bitcoin, jak widzimy, także zdradza ochotę na to, żeby rosnąć dalej, żeby wykonać następny skok w górę ku oporom w okolicach $40,000, ponieważ to zatrzymanie nosi znamiona zwykłej korekty w biegu wychładzającej krótkoterminowe wskaźniki. I ciekawostka na sam koniec, pokazująca jeden element, który może wzbudzać niepokój w Europie, a tym niepokojem jest spread, czyli różnica w oprocentowaniu włoskich i niemieckich papierów. Jak przypomnę, poziom 250 pipsów to jest poziom, którego pokonanie będzie zwiastowało jakieś perturbacje, negatywne zjawiska w strefie euro. Jesteśmy na razie oddaleni od tego poziomu, nie widać na razie negatywnych zjawisk, ale będziemy stale monitorować to, czy ten spread się rozszerza, czy też się zwęża, ponieważ jeżeli będzie się rozszerzać, to taki strach, tym razem o strefę euro, może się pojawić, ale na razie inwestorzy się tylko temu zjawisku przyglądają i my także będziemy tutaj zwracać na to dużą wagę, jeżeli oczywiście ten spread będzie się rozszerzał. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Jak myślą profesjonalni traderzy, ten materiał naprawdę warto wiedzieć, znać w tych bardzo zmiennych czasach, kiedy amplitudy wahań na poszczególnych instrumentach finansowych są ogromne, oraz wszystkie inne materiały, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu, oraz oczywiście zachęcam do tego, żeby się zapisywać na to super wydarzenie w listopadzie, czyli XTB Investing Master Class. Dziękuję za słuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!